Cześć, witam na kanale Ewa Marchewka. W dniu dzisiejszym zapraszam po przygotowanie chleba. Do przygotowania chleba potrzebujemy 500 g mąki. Użyję mąki 405. To jest mąka tortowa ekstra. Poza tym potrzebujemy 125 g kwaśnej śmietany. Użyję śmietany 18%. 2 płaskie łyżeczki soli, 2 płaskie łyżeczki cukru, trochę oleju do wysmarowania blatu, poza tym drożdże. Użyję 25 g świeżych drożdży. Możecie zastąpić je drożdżami suszonymi, 7 g użyjecie wtedy. I trochę masła do wysmarowania form. Zaczynamy. Wsypuję mąkę. Dodaję cukier. Dwie płaskie łyżeczki. Zatem sól. Również 2 płaskie łyżeczki. Teraz składniki mokre. Oczywiście zapomniałam o najważniejszym składniku, jakim jest woda. Potrzebujemy 250 ml ciepłej wody. Mam 250 ml ciepłej wody. Teraz sypkie połączone zostały składniki. Teraz mieszam mokre. Dodaję śmietanę. Mieszam. Oraz drożdże. Jeszcze trochę zostało. Starajcie się wymieszać dobrze te składniki, szczególnie kiedy macie świeże drożdże. Oczywiście sypkie, z sypkim nie będzie problemu. Mieszamy, mieszamy. I przelewam je do misy z mąką. Łączę wszystkie składniki. Wylewam trochę oliwy, z oliwek na blat. I przekładam ciasto. Łączę wszystkie składniki z oliwą. Mieszam tak kilkanaście sekund. I przełożę z powrotem do naczynia. Pozostawię na 10 minut. Tą czynność powtórzę jeszcze 2 razy. I do naczynia. Zobaczcie, już ma bardziej zwartą konsystencję. Już się nie klei.
Przykrywam ściereczką i pozostawiam tak na 10 minut. Jeszcze raz przymieszam ciasto. Oczywiście oliwę na spód. Ciasto drożdżowe wyciągam. Zagniatam. Kilkanaście sekund. I ponownie do miski. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. W ogóle się nie klei. I zrobimy tak jeszcze raz. Jak myślicie, minęło już kilkanaście sekund? Możemy wkładać ponownie do miski. Czekamy. Ostatnie. Zobaczcie, jak wyrosło już ciasto. Ostatni raz zamieszam ciasto. Tym razem przyłożę je do formy. I jeszcze będzie przez godzinę rosło w formie do zapiekania. Wspaniała konsystencja. Teraz tak. Zwinę rulonik na szerokość foremki. Jeszcze poddaję trochę oliwą. Rolujemy. Teraz smaruję blaszkę masłem. Dokładnie smarujcie. Blaszka wysmarowana. Umyję ręce. Podsypię trochę mąką. Brzegi również. Z każdej strony. Zobaczcie, foremka, blaszka wysmarowana. A jeszcze nie mówiłam o wymiarach tej foremki. Poczekajcie. I tak, wymiary foremki. 23 cm na 13. Górna część, natomiast dolna, podstawa 20 na 10. I przykładam. Jeszcze wyrównam. Przykrywamy ściereczką i do wyrośnięcia na 1 godzinę. 10 minut przed końcem wyrastania możecie już włączyć piekarnik. Będziemy piec w temperaturze 180-200 stopni z termoobiegiem. Zobaczymy, jak wygląda ciasto po godzinie wyrastania. Zobaczcie, jakie idealne. I teraz wkładam ciasto do rozgrzanego piekarnika. Będę piekła 45 minut. Opcja termoobieg w temperaturze 180-200 stopni, w zależności od piekarnika, jak mocno Wam nagrzewa. Myślę, że wstawię w swoim piekarniku w temperaturze 190 stopni. Jeszcze natnę ciasto, żeby nie pękło w trakcie pieczenia. I wkładam do piekarnika. Po 45 minutach pora sprawdzić, jak wygląda chlebek. Zobaczcie, chlebek gotowy.
Poczekamy parę minut, zanim wyciągnę go z formy. Spróbuję wyciągnąć teraz chlebek na kratkę. Zobaczymy, czy się uda. Jest! Udało się. Teraz przekręcę go tylko na drugą stronę. Zobaczcie, wspaniały, jak pachnie. Słuchajcie, chlebek ukroję, póki jest jeszcze gorący. Nie powinnam tego robić, ale dla nagrania zrobię to. Zobaczymy, jak wygląda po przykrojeniu. Jaki chrupiący, jaki pachnący. Proszę, zobaczcie. Pycha. Wspaniały. A jak smakuje. Chlebek gotowy. Jeżeli podobał Wam się przepis, zróbcie taki sam. Widzieliście, wcale nie jest trudno. Subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.